Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Kolejny poskrapmacowy dzień, ten tydzień jeszcze jest taki, powiem Wam, troszeczkę rozchwiany. Jeśli o mnie chodzi, nie potrafię się do tej rzeczywistości przyzwyczaić, ale tak jak wspomniałam w ubiegłym filmie, dotknę tutaj tematu tych paper padów, takich, jeżeli mogę tak to nazwać, Lux Paper Block, czyli takich, jak tu piszą pięknie, papierów luksusowych w bloku. To jest marka Actionowa, którą można zakupić w Actionie. Co sobie zrobimy? Tak w sumie jeszcze do końca nie wiem, choć bazę już przygotowałam. Będziemy kombinować. Zapraszam Was na dzisiejszy film. Jeżeli taka tematyka Was interesuje i też takie bloki posiadacie, nie wiecie co z nimi zrobić, serdecznie zapraszam. Ja tradycyjnie, jak zawsze na początku, też dziękuję wszystkim, że tutaj są i zaglądacie też do mnie, oglądacie filmy. Jest to bardzo miłe, bardzo Wam dziękuję, a wszystkim wspierającym przesyłam serduszko i dziękuję za to, że są jeszcze dodatkowo wspierają tutaj moje działania. Moi kochani, zapraszam Was też do linku afiliacyjnego, który znajdziecie pod filmem w opisie. Czas świąteczny, tak jak już też ostatnio wspominałam, to czas prezentów, upominków, więc może akurat w księgarni Tania Książka coś takiego wpadnie Wam w oko, a klikając i wchodząc do niej przez ten link afiliacyjny dodatkowo też jakby wspieracie moje działania. No i co? No koniec formalności. Nie uciekniemy od tego. Co Wy na to? Tak jak Wam też chyba mówiłam o tym, kiedy pokazywałam te bloki, mam je już od ubiegłego roku. Te bloki kreatywne z Action to są takie bloki, które składają się, tutaj chyba cięłam, o właśnie, brokatowy korzystam, z elementów, które wypychamy, a nie zabrałam sobie nożyczek, mam tutaj moje, one takie są, z elementów do wypychania. Mamy na kaleczce nadruk, taki złocone napisy. Ja oczywiście w języku angielskim nie używam napisów, no ale może na przykład taka gwiazdeczka czy coś, albo ktoś z Was, jeżeli korzysta, jak najbardziej. No i potem mamy już tutaj piękne, bo naprawdę są bardzo ładne te papiery takie bazowe i muszę przyznać, że gramatura w nich jest no, z 250 na bank, chyba że to jest jakoś tak fajnie 240, czyli mamy tutaj, zresztą piszę nawet 8 razy 170-gramowych takich die-cutów, czyli tych do wypychania naciętych elementów, 2 velum, czyli dwie te kalki, które mają wtopioną w sobie folię i 8 240-gramowych papierów tych basicowych, no i jeden taki glitter, czyli brokatowy. No spójrzcie, czy to nie jest ładne, już tylko wyciąć i jest gotowa strona. Ja bardziej w tym tutaj się papier, jakby tak wiecie, oglądając, coś tam kombinując już, widzicie, coś tam wypchnęłam, coś tam robiłam. Nie pamiętam kiedy, bo jakby no, czy to był ten ubiegły rok, czy to w ogóle było przy Scrapmasie, czy... Ja mam jeszcze też taki... to się nazywa Cardboard Patterns i to jest zestaw takich, tutaj piszą karton ozdobny ze wzorami świątecznymi. Mamy rozmiar ich jest 30×15, 32 sztuki. Słuchajcie, są naprawdę bardzo ładne. Ja próbuję znaleźć, jaka tu jest gramatura, bo jak sobie tak to dotykam, to myślę, że jakieś 220, coś mniej więcej w tych granicach. Aczkolwiek nie widzę tutaj, a może ja jestem troszkę przyślepawa. Może ktoś wie, nie widzę. No i one są, słuchajcie, robione w ten sposób, że jeden arkusik jest z takim, wiecie, złotą folią, tu akurat są napisy. Drugi jest z brokaconymi, takimi lakierowanymi stronami, czyli jest taki bazowy i potem lakier. No i jeszcze tutaj też brokacik. Dalej mamy bazowy, mamy taką złotą folijką, na przykład tutaj te serduszka, a potem już to jest takie, to może nie będzie widać w kamerce, ale te choineczki i gwiazdki są właśnie takim lakierkiem, jakby z brokatem pokrywane. Tu mamy ostrokrzew i on ma folijkowe, złote te elementy, a tutaj on jest lakierowany i taki, no i tak jedziemy do samego końca i przyznam się szczerze, że naprawdę są te papiery bardzo ładne, więc wiecie, wcale Action nie zawsze znaczy, że są jakieś gorszej jakości papiery, bo naprawdę są śliczne. No też wiecie, wybrałam ten, może inaczej, ja mało kiedy kupuję papiery, teraz ale jak naprawdę coś mi w Actionie coś mi wpadnie w oko, no to sobie tam przygarnę i tak było w tym wypadku. Czy dzisiaj ich będę używać, nie mam pojęcia, no po prostu mam ich tutaj razem z tym, ja sobie tylko zerknę
jak z tym widokiem i tą pogodą. Tutaj mamy look z Paper Block z kolei w takich srebrzystych odcieniach, no i są te obrazeczki, mamy też na tej kalce to, co wspominam, nie podobały mi się tutaj te dziury wycięte, tu akurat w kalce nie, ale no w tym papierze już mam dziurę. Na szczęście nie w tym brokacie. Tu mamy srebrne i tu takie cegiełkowe. No, powiem Wam, bardzo ładne. Naprawdę podobają mi się. Można tutaj coś wyczarować z tego. Nie powiedziałabym, że są jakieś beznadziejne i niefajne. No i tu już znowu są te elementy do wypychania. Mamy ich tutaj troszeczkę. Mogę sięgać do jednej i do drugiej. No i znowu ta kaleczka. No i blok, nad którym ja bardziej się skupiłam, bo ta kolorystyka tutaj chyba mi tak najbardziej odpowiadała z tych wszystkich i te wzorki, które się tutaj znalazły. No i oczywiście mamy kaleczkę, z której ja, no wiecie, raczej korzystać nie będę. Tu są te elementy do wypychania i ja tak już tu oglądając potem skierowałam się w stronę tych bardziej takiego może vintage, takiego bardziej naturalnej karteczki, więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No i tu zobaczcie, znowu dziura. Ładny, piękny papier można by było zrobić i to mi się bardzo nie podoba. Mamy złoty, tu są deseczki, tak jakby brzoza, to jest krateczka i ja już wiem, że będę korzystać z tego. Tu mamy renifero łosio, jelonki. Wiecie, że to jest zawsze, no tam raczej renifery były. I chyba z tego. Jeszcze może zmienię zdanie, ale póki co gdzieś w głowie mi tutaj świtał jeden pomysł. Zaraz zobaczymy, czy mi się go uda zrealizować. No i mamy tutaj właśnie te naturalne elementy. Ja sobie pozwolę to tak odwrócić, może będzie to lepiej widać. Są tutaj też goździki, są takie małe świeczuszki, są małe paczuszki, tutaj takie pięki drewniane i w ogóle ten tamborek, tu taki ala tamborek. No tu można już coś z tego wyciągnąć. Mamy takie większe drewienko i są jakby taśmy bardzo fajne. Jest lampionik, więc taki mój klimat i zobaczcie, drewniana choineczka. Więc tak sobie pomyślałam, że to jest taki klimat, w którym ja się fajnie bym tutaj mogła poczuć i zrobić też taką troszkę inną kartkę niż w takich tradycyjnych kolorach. Zresztą my chyba taki trochę robiliśmy lekko vintage'owy klimat przy okazji Scrapmassa, przy tych tam wykorzystaniu naklejek. W każdym bądź razie tak to jest. Ja też sobie tu wyjęłam kwiaty. Mam kwiaty od Ewci Argalskiej. Zobaczymy, czy wykorzystamy, czy takie papiery będzie to pasować. No i mam tekturki z fabryki Weny. To są napisy. Są też takie te świetne choineczki. Są domki też od Karoliny Bnikowskiej. Słuchajcie, jeszcze nie wiem, co będę robić. Jedno, co wiem, to to, że bazę mam taką DL-kę, która ma 10 na 20 cm i tu będę chciała zacząć moją przygodę. Pierwsze, co zrobić trzeba, no to słuchajcie, dociąć sobie tu ten arkusik bazowy. W związku z tym, że ja uwielbiam krateczki, to myślę sobie, że to będzie na bazę i na tutaj też środek, żeby po prostu nie zginął mi. Cudowne, że to jest białe, nie muszę wybierać. Mamy szerokość 10 cm, więc ja będę tu docinała 9 i no myślę, że tak sobie zrobimy 7. Mamy raz i tu będzie znowu i to będzie do środka. Fajny rozmiar jest po prostu, można tu wyczarować. Ja teraz muszę to troszeczkę skrócić, prawda, bo ja miałam ten taki ładny, chociaż tutaj na okładkę może te przebarwienie sobie podaruję. Na tym białym sobie zrobię, będzie lepiej widać. Nie wiem, czy nie widzicie w kamerce. Ten bardziej. Oj, ręka wisi ze skrapkowo. Może sobie ładnie tutaj damy, będą fajnie wyglądać. Odetniemy. Mateczko, co to jest? Ach, okej, mój mąż przenosi. Słuchajcie, cały sklep przenosimy. Sekundka. Przepraszam za małe. No tak to jest, słuchajcie, mój mąż tam ogarnia, a wszystkie kody, SMS-y przychodzą na mój telefon, więc tak to bywa. Ok, ja już tu nie będę, tylko sobie przyłożymy. Troszkę tak, oj, to nie będzie lekko. Troszkę leniuszkowo, nie? Ale damy radę. Dobra. Ciach.
O, jeszcze troszkę. Tu mam wrażenie, że lekko, bo ja mam nowy ten trymer, bo tamten sobie zepsułam sama. I mam wrażenie, jakby lekko przesunięta jest ta linia od tego plastiku, albo już tamten miałam taki wychachany. I teraz tak, tutaj to ładne w ten sposób nam się kontynuuje, idzie do środka. Zaraz to sobie przymierzymy, gorzej jak teraz, a jeszcze chyba coś czuję, że będę docinała. No i tak to jest, jak człowiek kombinuje. Mogłam od razu przyłożyć i byłoby bez problemu. I jeszcze muszę to trochę zwężyć. Teraz tylko muszę patrzeć, żeby sobie nie popsuć tych. No, czasem to lenistwo jednak nie popłaca. Okej. Dobra, teraz mnie trochę nie... U nas jeszcze dalej hałas, bo panowie dalej pracują, słuchajcie. Dobra, teraz powinno być w porządku. I jedziemy sobie. Teraz zobaczymy z tej i z tej. Pięknie, teraz to pasuje, nie? No widzicie. Jakby się nie było leniuszkiem, to od razu by pasowało. Czasem fajnie poleniuszkować. Dobra, mamy tak, słuchajcie, i to będzie teraz na naszym przodzie, czyli to będzie baza. Górę zastanawiam się, czy podbić sobie kraftem, bo wiecie, co chciałam zrobić? Ja wiem, że troszeczkę tu podniszczę to i niepotrzebnie zmarnuję, ale spójrzcie, jak te drzwi pięknie nam się tu wtopią, czyli zrobi się nam góra-dół, choć taka sama, ale jednak tu będzie widać, że to jest taka faktura drzwi, a tam będzie to takie bardziej gładkie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Był to taki mój pomysł. A jak już wiele razy mówiłam, jak coś przyjdzie do głowy, to warto spróbować. Może troszeczkę zrobię więcej tego odstępu. Najwyżej sobie jeszcze potem dotnę, bo chciałabym, żeby jednak tę czerwoną krateczkę było fajnie z dołu widać. I widać ładnie. Myślę, że jest ok. I teraz to, co teraz muszę zrobić, słuchajcie, no to przede wszystkim ciachnąć te drzwi. Tutaj już nic, raczej nic z tego nie wyciągnę więcej w znaczeniu, że nie wiem, jak sobie tu dopasuję, to jeszcze mi tu zostanie. No nie, no będzie zmarnowane trochę ta strona, ale z drugiej strony zawsze można to, co zostaje tam, powydzierać sobie do innych kartek, zrobić takie wydzierane elementy, też to ładnie wygląda. Więc tutaj, chociaż niepotrzebnie tam zaznaczałam, bo ja chcę zrobić, wiecie, tam sobie dopasować te drewienka. To sobie odkładam. I tutaj teraz, o, troszeczkę tego przycinam, bo nie chcę tak, nie zależy mi aż na tym białym, a bardziej mi zależy na tym przejściu tutaj tym drewnianym, czyli żeby ta góra była taka, trochę zostawię tego białego, a troszeczkę sobie tutaj ciachniemy. Myślę, że to wystarczy. Odwracam i teraz zobaczcie, żeby tu ładnie też było taki zapasik. Wiecie, bo to się nie da jakoś tak nieporęcznie. Ładnie sobie przykładamy, żeby taki był ten dystansik tutaj. I tutaj teraz ciacham. Ja już, słuchajcie, zrobiłam sobie drugą kawusię. Taka jestem dzisiaj słaba. Pogoda taka troszkę, no nie za fajna. I mamy to w ten sposób tutaj wyciągnięte. Taki wzór, no on mi się bardzo podobał. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo no wiecie, jak to czasem jest. Ja zawsze mówię, że mam taki pomysł, a jak to potem w ostateczności wychodzi, no różnie bywa, ale z drugiej strony, jak nie zrobimy, to się nie przekonamy, więc ja jestem jednak zwolennikiem tego, że jeżeli przyjdzie nam jakiś pomysł do głowy, to po prostu go realizujemy. W skrapie trudno potem coś zasłonić. No, można oderwać, zrobić na nowo. W Mixed Mediach można, wiecie, zamalować, zrobić na nowo w większości. No tutaj już trzeba się albo pogodzić z tym, albo spróbować jakoś pozrywać i pozamieniać. No jest na pewno trudniej w takich kartkach. Ok, a już wiem, czego nie zabrałam sobie. Chyba do podbicia dystansiku. Zaraz sobie tutaj zerkniemy. Czekajcie, bo miałam takie... A, czekaj, ta chwilkę. Ja miałam tutaj, odkładałam z...
O! Jeszcze z takich scrapmasowe wspomnienia. Zobaczcie, bo te tekturki mi tu zostały, więc wykorzystamy sobie. Myślę, że ta spokojnie da radę. Zostawiłam sobie moje nożyczki, słuchajcie, wszystkie na górze w domu, bo robiłam kartki do paczek jeszcze. Ale myślę, że tymi damy radę. Trochę się przeginają, ale... Znaczy się przegina się tektura, nie nożyczki oczywiście. Ok, a nawet równo. I teraz tak. Widzicie, że ja dałam tutaj nowy klej, otwarłam, więc aż łobuzie. Wyrzucamy. Jednej rzeczy nie zrobiłam, a która pisze też na półku, żeby wstrząsnąć tym klejem. Dobra. I jedziemy, słuchajcie. I na tej moim papierze skrapowym ja sobie tutaj nakładam klej, ale nie nakładam go na te jakby przyszycia, jeżeli tak to mogę nazwać, czyli te moje wyradełkowane krawędzie, bo nie chcę, żeby one tak bardzo przyległy do tej karteczki, żebym mogła je troszeczkę odchylić, potem zrobić taką przestrzenność, wiecie. No i jedziemy sobie tutaj na ten nasz kraft. Ok. Widzicie, ona tak ładnie trochę pod górę podchodzi. Teraz tutaj tekturka. Przyznajcie, jak tam wasze przygotowania. Zaczynacie już coś w kierunku świąt? Ja jeszcze nic. Jeszcze mam piękne, cudowne spotkanie w sobotę tutaj. Jeszcze będę prowadzić jedne warsztaty przed świętami. Chyba. Mam nadzieję, że w końcu to dojdzie do skutku, bo już jestem zmęczona tym. Dobra, mamy to. Ale jeszcze troszeczkę jeszcze jakby taki odległy ten temat, aczkolwiek za tydzień, znaczy nie w tą sobotę, co teraz będzie, tylko w kolejną będziemy robić z córcią już pierogi. Więc już tak powoli jakieś mycie okien się już kładzie. Więc trzeba myśleć. Ja uwielbiam ten przedświąteczny czas taki zgiełk. Nie gonitwa. U mnie nie ma takiej gonitwy. U mnie tak, wiecie, na spokojnie. Wszystko sobie rozplanowuję. Mniej więcej, że w tym tygodniu zrobię sobie to, w następnym to. I jakoś tak powiem wam, nawet całkiem fajnie mi to idzie. Oczywiście, że zdarza się, że coś tam się zawali w znaczeniu. Plany się lekko zmienią, no ale tak mniej więcej, no wiem, że na przykład, tak jak mówiłam, będę robić pierogi w sobotę i tak będziemy robić pierniczki czy coś. Zawsze robimy raczej w weekend, bo wtedy dzieci są w domu jeszcze, więc oni lubią razem ze mną, więc no chyba lubią. Dobra. Jedziemy. Tutaj sponsorzy już tutaj, słuchajcie, przesyłają swoje decyzje. A, jeszcze do tyłu musimy obciąć potem te drzwiczki, nie? Ten arkusz, który został. Bardzo się cieszę, słuchajcie, że w tym roku wszyscy, chyba 2 firmy tylko, czy tam 3. O, ja już widzę wyniki. Widzicie? Wy jeszcze nie widzicie? Akurat posyła do mnie Lemon Craft i Ania Janiec. Bardzo jestem przeszczęśliwa, że firmy zgodziły się powybierać sobie ze swoich postów dniowych. Ojej, jak fajnie. Już tu widzę. Bo to powiem wam, ja zresztą ja już to mówiłam, że to tak bardzo odciąża. Już nie chodzi o to, że wiecie, że dużo pracy, tylko żeby było sprawiedliwie, każdy sponsor sobie swojego tam faworyta wybiera. Mamy to i tutaj, tu w sumie mogłabym nawet z tym bielutkim, a może tutaj takie drzwiczki właśnie ciachnąć z tą kłódeczką, jak to będzie? Nie, to będzie trochę takie dziwne. Zróbmy to tak. Okay, dobra, ja sobie to zrobię z drugiej strony. Więc powiem wam, że tak naprawdę z taką czystą głową siedzę sobie tutaj teraz po Scrapmasie, bo to jest po takim, wiecie, wysiłku, takim hardkorze naprawdę wielka ulga, że sponsorzy zgodzili się wybrać swoich faworytów. Jeszcze sprawdzę, tak odcinam to. Ja tylko ogłoszę wyniki.
i będzie super. Dobra. I jeszcze sobie kleimy tył. Wiele osób, gdzieś tam temat poruszany jest, pisze, że nie okleja tylnej strony kartki. Mi się to rzadko zdarza, chyba że mi papieru braknie, albo uznam, że nie wiem, tak ładniej wygląda, nie wiem. Ale raczej ja jestem zwolennikiem oklejania, wtedy ta kartka jest taka spełniona, jeżeli mogę tak to nazwać, taka wiecie, kompletna. Ma swój początek, koniec, wygląda ślicznie, zwłaszcza, że wiecie, robimy do klientów i spójrzmy, tu mamy tak, tak, tak i tu takie drzwiczki ze śniegiem, super. Natomiast to kleimy teraz naprzód i to będzie nasza baza. Ok. I jedziemy. Ciach. Sobie tu pojechałam za bardzo. I to jest ta górna część, tu dolna. Jakbyście nie widzieli, nie? I teraz już widzę w tym momencie, że raczej te choinki tu, bo ona by była taka duża, chyba żebym ją gdzieś tam, te malutkie takie igiełkowe. Zaraz zobaczymy. Mamy, słuchajcie, naszą kartkę z panelem. Troszkę tak wygląda, może nie, że nietypowo, ale wiecie, na razie jeszcze mało świątecznie, ale zaraz wszystko się zmieni. Tu przy dogładzaniu mi się trochę przesunęło, ale już możemy to naprawić. Klej jeszcze nie zasechł, więc nie ma problemu. Albo coś sobie krzywo docięło. Taka opcja też jest. Mamy bazę. Ja sobie zerknę. Widać, widać. Może trochę przesuniemy. O, chyba trochę sobie uderzyłam. Tylko muszę pamiętać, żeby podnosić ręce do góry, bo mam taki szeroki stolik. Jest nasza baza. No i teraz będzie gorzej. Ale damy radę. Słuchajcie, można by, wiecie, tym złotym, na przykład brokatowym też zrobić to podbicie. Ja sobie tu poszłam w ten klimat taki bardziej naturalny. Czekajcie, tutaj się zaczęły te nasze piękne elementy. Jak wiecie, ja lubię różnego rodzaju świeczuszki, więc tutaj no to w ogóle. Tu mamy taki pieniek, tu mamy jeszcze taki, tu taki. Gdzież jest ten tamborek? O, tu mamy takie ładne gwiazdki. A w ogóle tu jest śliczna ta herbatka. Znaczy wprawdzie to jest puste, no ale można sobie wyobrazić, że tam jest herbatka. To mi się bardzo podoba. Czasem jest, ja myślałam, że to jest nacięte ciężko. Czasem to tak wyciągnąć, ale tutaj tak dość dobrze to idzie. Ale tak wiecie, trzeba starać się robić to delikatnie, żeby sobie nie poniszczyć, bo bywa, że jak się tak trochę za mocno pociągnie, no to się może tak nieładnie zerwać. Tak jak z tekturkami, nie? Ok, zwłaszcza jak są takie drobniutkie elementy. Ale zobaczcie, tu jest to, co ja bardzo lubię, czyli nie jest z białym zapasem. Jedyna rzecz, i szukam, tu nie widzę, ale już tam widzę w moim drugim przyborniku. Pilniczek, taki wiecie, do paznokci, ponieważ takie te nacięte elementy można sobie leciutko pilniczkiem spiłować. O. Ciach. A, czekajcie, bo mi spadła moja mała. Spadła mi gumeczka, wolę od razu podnieść, bo potem najczęściej najeżdżam, wiecie, jak nie podniosę, potem najadę hotelem, chciałam powiedzieć hotelem. Mamy. Nie wiem, czy będę używać. Po prostu podoba mi się. To może będzie taka bardziej zimowa. Aha. Jezu, ta choinka jest tak śliczna. No dużo tu jest takich ładnych. Wiecie, nie wszystkie mi się podobają. No oczywiście, wiecie, zresztą jak mamy papiery skrapowe kupujemy, no to też nie zawsze wszystko tak super nam pasi i się nam podoba, więc no tutaj tak samo. Coś tutaj wymyślimy. Choć przyznaję, no nie jest łatwo, bo to takie specyficzne jest, takie dziwne, jak to układam, takie nieskrapowe, nie wiem jak to powiedzieć, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Ja wyrywam to wszystko, bo mi jest łatwiej. O, tu są takie domeczki.
zobaczymy, jak ta choinka tu nie będzie pasować, no to ją, słuchajcie, wezmę. To, co mi się tu w tym bardzo podoba, to właśnie to, że tak ładnie to jest wycięte. Czyli nie ma tutaj... Może niekoniecznie ta choinka, a już tam widzę po drugiej stronie w waszych domach. Nie, nie ta choinka, nie bierz tej. Mieliśmy tu jakąś taką zieleńszą? Nie mieliśmy chyba. Czy mieliśmy? Aha, tu, o nie, no taką zieleńszą to nie chcę. To nie chcę. A słuchajcie, ten piesek tutaj... Tu jest ten tamborek. No niekoniecznie musi też być choinka, więc ja się tam nie upieram, bo tak jakoś ono mi tutaj teraz nie pasuje. Wszystko można pozamieniać. Ok, słuchajcie, ale zabawa w to wypychanie jak dzieciak. Tutaj te 3 gwiazdeczki są śliczne, ja lubię. I co wy na to? No nie ma to live, więc mi nie powiecie, co wy na to. I tu mamy problem, bo jakby to był live, to byście mi powiedzieli, co wy na to. Dobra. Spróbujemy iść w tę stronę. Mamy takie choineczki, ale tak wiecie, teraz już tak nie do końca mi tam pasi, żeby tam tekturki dawać, ale tak to jest, jak się zaczyna coś robić, to potem się wyostrzają. Tutaj jedyne co takim dla mnie, bo wiecie, że ja lubię kwiaty i tu tych kwiatów nie ma, jest mi troszkę ciężej tu kombinować, ale zaraz coś wymyślimy. Ja tylko potrzebuję, słuchajcie, takiej iskry, która mnie tu zapali i pokaże mi jakiś element, który zrobi tu robotę, ale to jeszcze chwila. Jeszcze chwilę mi dajcie. O, już widzę chyba, o co mi chodziło. Czekajcie, sobie jeszcze teraz obrócimy tu. Ja bym to chyba musiała naprawdę wszystko powyrywać, bo tak ciągle przekartkowuję to. I to też nie ułatwia. Dajcie znać w komentarzach, czy korzystacie z tych wypychanek actionowych, czy mieliście je już, jak to u was wygląda. Czy ułatwiają wam pracę, czy jednak jest to takie trudne troszeczkę? Dla mnie, dla osoby, która, wiecie, uwielbia kwiaty i wchodząc w jakąś tam, nie wiem, używając jakichś kolekcji skrapowych, zawsze tam jakieś te kwiatuszki się znajdą i jest to nieco trudne, no bo wiadomo, nie? Tu się kwiatka wciśnie, tam coś i już to tak nabiera taki... Aha, my tu mamy jednostronne, dobra. Ja na razie sobie to tak przykładam, potem będziemy tą całą resztę ogarniali. Ale już bym tak chciała mniej więcej mieć taki zarys tego, co tutaj będzie. Mamy tu też takie ładne też, w ogóle tutaj te drewienka takie duże też są fajne i one mogłyby teoretycznie... No, czekajcie, no normalnie kombinowanie na żywo. Przyznam, jak tak patrzyłam na to, myślałam, że będzie nieco łatwiej to przykładać, ale nie poddajemy się. Nie ma opcji. Może to troszeczkę obniżymy. Ok. No, teraz mi to jakby trochę bardziej pasuje. Jeszcze pewnie z milion razy to zmienię, ale o, widzicie, już tutaj za mocno szarpnęłam i mi się takiego białego zrywało. To wszystko będziemy gdzieś tam, wiecie, przestrzennie jeszcze budować coś. Ja myślę, że tutaj to trochę obniżymy. Mam to trochę za wysoko i tak, wiecie, się mi tam ta góra jakoś tak ciaśnieje za bardzo. Dobrze, tu by było tak, tu by było tak. Co to oglądam, to ta gwiazdka mi wpada w oko. Zaraz zobaczymy. Czy ona tutaj... No, myślę, że okej. Tu mamy takie domeczki. Tu jest ten tamborek. Cały czas na ten tamborek patrzę. Ale on chyba teraz już mi tu tak nie bardzo będzie pasować. Okidoki. Chodź tu, łobuzie.
rzadkość. Szkoda, że tych właśnie napisów, znaczy wiecie, szkoda, no ja po prostu no nie lubię, nie podobają mi się anglojęzyczne napisy na kartkach, ponieważ ja takich klientów nie mam, którzy w języku angielskim operują, że tak to nazwę. No i nie, po co robić, skoro wiem, że nikt tego nie będzie chciał, bo nie chce po angielsku. Ej, gdzie jest ten prezent? Słuchajcie, taki podłużny. Przed chwilą go widziałam. O, tu, dobra. O, tu jest drugi tamborek w taką krateczkę. Nie no, ja uwielbiam, słuchajcie, ja jeszcze gdzieś wepchnę tego tamborka, bo się nie powstrzymam. Ja na razie sobie tak to przykładam. Piłować potem będę, jeżeli uznam, że faktycznie zostawiam taki układ. Bo po co się tu męczyć nad piłowaniem, skoro zaraz to potem, wiecie, wyciągnę i... Kaś grają, a nie wiemy kaj, nie? Czyli coś nam tu pasi, ale jakby tak... Dobra, słuchajcie, jedziemy. Nie będę się hamować. Zaczniemy od tej gwiazdeczki. Ja sobie to troszeczkę obniżę, bo faktycznie tam jakby brakowało mi tego miejsca, a może inaczej. Tutaj to, co jest takie przyciemnione, zostawimy ten jaśniejszy. Bierzemy sobie i ten nasz szyszunie, które nie wiem dlaczego tak zrobiłam, ale dobra, i tak u dołu są zasłonięte, więc możemy to zrobić w ten sposób. No powiem, przyznam się teraz, że dosyć trudne to dla mnie zadanie, bo tak jak wiecie, no ja jestem taka bardziej kwiatkowa. Czy to mi tylko tu nie pasuje, ale też nie chciałabym, żeby to było, wiecie, wszystko takie beżowe. To nam trochę świeżości wprowadza. Okidoki. To sobie wolę na drewienkach. W górę lekko. I może teraz tu gdzieś tak, wiecie, albo w tę stronę, a może w tę. No, przyznam, niełatwe zadanie. No może faktycznie, przydałoby mi się jeszcze właśnie takiej zieloności gdzieś, ale już tu nie mam takich, to są tylko takie zielone listeczki i nie do końca one chyba tak by tutaj pasowały. Tu mamy domki. Są jakieś zielone listeczki, ale to są takie listki troszkę nie w tej tematyce. Ok, dobra, jeszcze sobie zobaczymy z przodu, co tam mamy. Tu jest tylko taki prezent z zieloną gałązką, więc rany, jakie to są śliczne te napisy. No może ja bym się musiała przełamać do tego angielskiego. No ale wiecie co, tu nie chodzi o moje przełamanie, tylko o to, że ja zrobię pracę i ona nie będzie mieć odbiorców, ponieważ wszystkie osoby, które u mnie, wiecie, zaopatrują się, czy to w świąteczne kartki, czy w jakiekolwiek inne, no jakby operują językiem polskim. Więc no, sami wiecie, o co kaman. Tu może bym zrobiła taką na dystansiczku jeszcze i tą też jeszcze gdzieś potem sobie wetkniemy. Tu te gałązki takie w dół trochę. I tu jeszcze jest jedna taka długa. Kto wie, czy to... Szuliczka kombinuje, słuchajcie. No tutaj, no tak mi się te tamborki podobają, ale myślę, że tak na siłę nie ma co ich wpychać, prawda? Tutaj gwiazdeczka. I ona tylko z jednej strony będzie, bo... A nie, to nie mamy na dystansie. Dobra, to gwiazdeczkę możemy wsunąć całą na dystans. Przyznaję Wam się, że po prostu nie jestem jakoś, wiecie, dobra w tym używaniu tych actionowych, ale pomyślałam, że no jak leżą, kurczę, to się przesuwa, to warto spróbować coś z nich zrobić i potestować siebie, a może komuś też się to przyda. I jeżeli nie tym moim tu sposobem, jeżeli się komuś nie podoba, jak najbardziej rozumiem, bo mamy
na różne gusta, ale choćby wiecie, tak wiecie, jakoś to ugryźć. Tu sobie zrobię na podwójnym dystansiku. I teraz słuchajcie, ja sobie wezmę kwiatuszka i zobaczymy, czy te kwiaty mi się tu sprawdzą. W ogóle jest, ja chyba już ich użyłam, bo tylko jeden ma takie złoty brokat. Jeszcze ma ten malutki. No może by to tak się dało, słuchajcie. Nie no, nie wygląda to źle, jak Wam tak powiem. Ale tutaj to mi chyba wydaje się, że to fajnie podbija mi, więc ten zielony zostawimy. Ja nawet bym sobie go troszeczkę zrobiła na dystansie, bo wydaje mi się, że jak on się podniesie trochę od tego spodu, taki będzie bardziej wyrazisty, będzie to lepiej wyglądało. Aha, bo ja tego jeszcze nie przykleiłam. Dobra, jest ok. I teraz tu gałązka. I gałązka będzie przyklejona tylko od góry. Od dołu zostawię, żeby była taka trochę w powietrzu. I coś tam z tego wyjdzie, słuchajcie. Może nie będzie tak źle. Wiecie, co by mi się przydało? Ja muszę na chwilę odejść z Sizal. Rzadko kiedy z Sizalu korzystam, ale... sobie od razu wezmę klej na gorąco, bo było buziaka tutaj. Wypadałoby wyłączyć go, prawda? Żeby nam się rozgrzał, bo ja wolę sobie kwiatuszki klejem na gorąco, bo ja jestem niecierpliwa. Nie lubię czekać. Przy pracy oczywiście. Ogólnie jestem cierpliwa, ale jak tak, wiecie, coś muszę kleić, nagrywam jeszcze film, to zdecydowanie wolę zrobić to szybciej. I może ten Sizzle tu by zrobił nam taki klimacik trochę. Ja do końca tak, może nie, że tyle nie przepadam, ale rzadko kiedy korzystam z takich sizzalowych elementów. Ale tak mi się wydaje, że w tym klimacie tutaj on by się całkiem fajnie sprawdził. Zresztą zaraz zobaczymy, czy on się tu sprawdzi. No troszkę takiego zamieszania zrobi, nie? Całkiem przyjemnego. To może póki się to rozgrzeje, bo już bym to wolała zrobić na kleju na gorąco, no ale on jeszcze się tam decyduje, żeby się rozgrzać. Ale i tak muszę teraz poczekać, bo ten kubeczek to sobie przykleję właśnie na kleju na gorąco, bo to są takie, wiecie, nitki z kleju, no więc klej tutaj by się nie sprawdził. Tu będzie ten nasz kubeczek. Teoretycznie no tak mam chęć na umieszczenie tu tych prezentów, ale czy one tak tu będą mi pasowały? Tu ja nie wiem. Zobaczcie. Nie do końca, nie? No, powiem Wam, zadanie sobie wyznaczyłam dość ciężkie. Ale bardzo jestem ciekawa, jak to u Was jest, bo ja potem się bardzo cieszę, jak widzę, jak Wy swoje prace pokazujecie, że wykonaliście, że robicie z takich na przykład wypychanek i potem tych inspiracji. To jest cały ogrom i to jest fantastyczne. Dobra, słuchajcie, sobie ten kubeczek tutaj dziabniemy. Potem ten Sizzle się obcina, tam jakieś te niepotrzebne kawałeczki. Teraz tak, mamy tutaj drugą gwiazdkę. Ok, i ona może być właśnie na tym pierniczku tutaj. Zrobimy go taki, wiecie, 3D. Taki fajny. I jeszcze ta jedna też gdzieś się tam usadowi. Tutaj się teraz zastanawiam, czy jakby tam ta choinka wystawała. Nie, nie idźmy tą drogą, już nie zmieniamy. Sizzle mi trochę tutaj robi teraz zamieszania. Patrzymy, co my tu jeszcze mamy fajnego. Aha, tu są jeszcze te szyszki też, może bym jeszcze z tych szyszek. No powiem Wam, jak tak z każdego coś się weźmie, no to fajnie można tutaj poukładać. Bardzo ładne są. Aha, tu mamy jeszcze jedną stronę, bo ja tu miałam te szyszunie. Jeszcze były, nie? Słuchajcie, to pamięta, gdzie były szyszunie. Pewnie wszyscy oprócz mnie. A, tu są, dobra, a tu też są. Tu są większe, tu są mniejsze. A może większe? Bo jak tam kwiaty wkleimy, to będzie ich bardziej widać.
A chociaż wiecie co, my tutaj zasłonimy te ładne te gałązki, więc może niekoniecznie, ale tutaj już całkiem fajnie u tego dołu mogą wyglądać. Może tak. Dobra. Gdzieś tu. Już klej sobie możemy dziabnąć. Przyznam się Wam szczerze, że no, nie jest to jakieś takie najgorsze, co robiłam w znaczeniu takim największym wyzwaniem, ale nie jest też to wcale takie proste, tak mi się wydaje. Może ja po prostu nie mam talentu do tego takiego układania. Chciałam bardzo te prezenty tutaj gdzieś przemycić, bo one naprawdę są urocze, ale chyba już to tak nie bardzo. Chociaż tu może taki jeden malutki całkiem fajnie by wyglądał, no ale znowu sobie tego pieńka zasłonię. Więc się tak uparłam, żeby tego pieńka nie zasłaniać, no i teraz wszystko robię tak, żeby tego pieńka nie zasłaniać. No może właśnie te prezenciki tu... Nie. Może Wy będziecie mieć lepszy pomysł. No i tak to, słuchajcie, wygląda. Wcale według mnie nie jest aż tak bardzo łatwo, myśląc sobie, że tu mamy takie, wiecie, elementy już tylko je wypychać i działać. Ale nie ma też jakiegoś tam dramatu. O, dobra. Bardzo jestem ciekawa, co napiszecie, co dacie znać. Czy wytworzycie z takich właśnie elementów, korzystacie? A jak w ogóle, powiedzcie, z dostępem do sklepu Action? Bo no wiemy oczywiście, że bardzo długi czas no ten dostęp nie był, nie wszyscy mieli taki mega dogodny, wiecie, że wszędzie ten Action był i jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda dzisiaj. Czy dalej to jest takie utrudnione, czy już ten Action dotarł, nie, ja myślę, że tutaj już to ta gwiazdeczka taka na siłę nie będzie wpychana, dotarł do większej ilości miast i wiosek. U nas w Rybniku są 2, ale ten, który powstał nowy, to był dramat. Tam już takich skrapowych rzeczy było bardzo mało i to, co teraz zauważyłam, że w tym drugim, ja już tu poruszałam ten temat, że w tym drugim tych skrapowych rzeczy już jest jak na lekarstwo, tak jakby odpuścili je totalnie. No jest mi troszeczkę żal, bo czasem fajne rzeczy można było wyhaczyć i coś sobie tam, wiecie, podziałać. Jeszcze raz sobie tu cofniemy. Aha, nie, to jest ta góra. Aha, dobra, tutaj to było. No, a tak już teraz, tak nie bardzo. Tak nie bardzo. I przyznaję, że trochę żal. Panowie tutaj, słuchajcie, śmigają tam i z powrotem. No, ale nie marudzę, bo już chciałabym, żeby skończyli. Nie, słuchajcie, nie będę na siłę tutaj dopychać. Chyba tak bym już to zostawiła. Ja taki troszkę niedosyt czuję. Wiecie, jak to tak czasem jest, jak się robi, nie? Że coś niby ok, ale może jeszcze bym tu coś dodała, ale nie do końca wiem co i ja mam to samo uczucie. Ale może jeszcze coś tu pokombinuję. Ja też najczęściej odkładając potem pracę jeszcze gdzieś tam widzę coś. To tutaj te deseczki są na dole takie pochlapane już, więc wystarczy tylko trochę u góry. Może Wy mi podpowiecie. Słuchajcie, Wy zawsze macie fajne pomysły. A może po prostu jest ok, tylko ja jakaś jestem za bardzo wymagająca. Ale przyznaję, nie jest wcale to takie super łatwe, proste. Tak mnie tu puszczą te choineczki. Ale one może nie do końca by się tutaj sprawdziły.
Nie do końca jest to takie łatwiutkie, prościutkie, wiecie, jedziemy i robimy. Przyznaję, bez bicia. Troszkę trzeba się nagłowić. Może gdybym używała tych napisów anglojęzycznych, to wiecie, można by jakąś tablicę fajnie tutaj wkomponować. Może po prostu się nie nadaje do takich kartek. Czekajcie, ten. Asia będzie krzyczeć, jak będzie oglądać. Nacinaj, nacinaj. Oczywiście, że należy nacinać, bo inaczej sobie możemy popsuć tekturkę. Muszę swojego leniuszka w sobie na chwilę uśpić. No tutaj całkiem fajnie ten napis pasuje. I jedziemy. Pamiętajcie, kochani, zanim naniesiecie klej na dłoń, sprawdźcie sobie, czy nie macie jakichś alergicznych. Kleje są różne i ja wiem, że ja to tak do znudzenia mówię, ale naprawdę nabawiłam się kiedyś takiego urazu dłoni, tutaj na wierzchniej dłoni ręki. Już nawet nie chcę wspominać o tym właśnie z kleju. Okidoki. No i ten napis całkiem fajnie tutaj zrobił robotę. Fajnie nam troszkę nawiązał do tych kwiatuszków tej kremowości swojej. Mogłabym jeszcze spróbować, o może takie gwiazdeczki gdzieś sobie, gdzie co, spróbujemy wyciągnąć jedną i przyłożyć sobie, chociaż może tamte by były fajniejsze, takie zwyklejsze. Ale te są takie zróżnicowane, ale tutaj też są większe, mniejsze. Ok. Sorry, ale tutaj już mi się nie chce bawić w to, wiecie. I tak mi się wydaje, że te tektureczkowe gwiazdki taką trochę tu zrobią fajną aurę. Ja się męczę tym palcem. No, całkiem fajnie to wygląda. Ja mam tutaj ten glitter od Skrapkowo i może tym glitterem można by było też tak fajnie troszeczkę tutaj posmerać je, ale też nie wiem, czy chcę, żeby to się tak błyszczało, czy wolę to takie naturalne. Skoro ten klimat tutaj taki mamy naturalny, to chyba może jednak Natura 2024. Dobra. I koniec wpychania już. Upychania. Dobra. Moi drodzy, czekam na Wasze tutaj komentarze. Czy tworzyliście z takich wypychanek? Czy lubicie? Może tworzycie? Może to ja jestem taka trochę zacofana i mam z tym problem. Jakie macie pomysły na dopasowywanie tych elementów? Bo mimo, że one, mam wrażenie, jakby, no wiecie, jest to wszystko w jednym klimacie, to mimo wszystko jednak mam taki problem. Kiedyś pamiętam, były takie właśnie też, no, te elementy i do wypychania i kart, czekajcie, muszę sprawdzić, czy wszędzie mam doklejone, ale miały z tyłu jakby propozycje kartek, czyli one, ale to były chyba wtedy taki, miałam blog, gdzie już były, tylko patrzę, czy mi nagrywa, ponacinane i z tyłu były wszystkie kartki z tego zrobione, pokazane, jakie można zrobić. I to wtedy takie fajnie całkiem było. No tutaj trzeba bardziej pokombinować się, nakombinować. Ktoś powie, a widzicie, trzeba trochę pomyśleć i już problem. No czasem tak jest. Tutaj coś mi tak brakowało przy tych kwiatuszkach. To jest taka szyszka odwrócona jakby tak w górę i ma białe końcóweczki. Może to by trzeba było klejem na gorąco, bo tu są te nitki. A, potrzymam. No i moi drodzy, tak to wygląda. Co wy na to? Nie jest źle, aczkolwiek... Nie, słuchajcie, no nie jest zła ta karteczka. Potrzebuję więcej wprawy, więcej pracy z takimi właśnie elementami. Myślę, że całkiem można by się dobrze z tym bawić. Nie mówię, że się bawiłam źle, ale nie jest to też takie bardzo łatwe dla mnie. I chętnie poczytam, co wy na to. A tu jeszcze miałam też takie właśnie, ale to są bardziej takie czerwone. Widzicie, one tu są wszystkie pokazane, a kiedyś był taki bloczek, gdzie wszystko było rozrysowane, jak takie kartki składać, pomysły na te kartki.
Teraz się tak jeszcze zastanawiam, czy nie mogłam zrobić tu takich banerków na przykład i mogłabym to jakoś tak fajniej ugryźć. I tak to już jest ścinek, więc nic mi tu nie zaszkodzi. O, dziabnęłam sobie. Nie. Dobra, to musi wyschnąć teraz, bo mam mokre od czego? No, od chlapań. Tak wygląda moja karteczka z takich wypychanek actionowych. I chyba jeszcze się pobawię. Jak znajdę chwilę, bo jeszcze muszę to przygotować na sobotę pracownię, bo mam gości. Ale myślę, że, a może nawet na sobotę trochę tutaj z dziewczynami sobie popróbujemy. Dam im te bloczki, niech czarują. Dam im bloczki i niech wymyślają. Czekajcie, podłożymy sobie rękawiczki, żeby to prosto stało. Słuchajcie, nie jest to całkowita porażka. Ja też mam coś takiego, że następnego dnia wstaję i w sumie nie jest zła, jest okej ta karteczka. Wiecie, jak teraz robię na świeżo, to tak coś bym jeszcze tu, coś tego, coś tam, a kolejnego dnia już widzę ją troszkę inaczej. Piszcie, dajcie znać, jak to u Was jest. Wypychanki, gotowe elementy, kompozycje, wycinanie, jak u Was takie rzeczy działają, czy w ogóle korzystacie. Jestem bardzo ciekawa. No i co byście tu zmienili? A może zostawili? Ściskam Was bardzo serdecznie, życząc cudownego weekendu. Odpocznijcie i my się widzimy już w poniedziałek. Ściskam.